Impreza po indyjsku. Tylko zauważcie, że to jest 100% chłopa, nie jednej kobiety. Po przerwie wracam do indyjskich klimatów i tym razem zabiorę Was w podróż po największym stanie Indii, czyli Rajasthanie. W odróżnieniu od południa kraju tutaj będą panować głównie klimaty stepowe i pustynne, a na ulicy nie trudno spotkać słonia czy wielbłąda. Podczas 3-tygodniowej podróży pokażę Wam najciekawsze zakątki tego regionu Indii. Na początek więc udaję się z Delhi zatłoczonym pociągiem do Jaipuru. Jaipur to miejsce pełne historii, kultury i uroków, które przyciągają turystów z całego świata. Jest to również jedno z najczęściej odwiedzanych miast w Indiach, zaraz za Taj Mahal w Agrze. Zanim przejdziesz do oglądania tego filmu, mam jeszcze małe ogłoszenie. Przygotowałem pakiet gadżetów dla osób, które dołączą do grona patronów kanału. Na pierwszy ogień idzie ta oto parasolka, oryginalny indyjski wyrób przywieziony z Kerali. Tą parasolkę oraz dodatkowo jeszcze magnes indyjski otrzyma pierwsza osoba, która po publikacji tego filmu dołączy do grona patronów kanału na Patronite. Dzięki Twojemu wsparciu mogą właśnie powstawać filmy takie jak ten. Zanim przejdziesz do oglądania tego filmu, zapraszam Cię do subskrypcji kanału oraz zostawienia łapki w górę i komentarza dla zasięgu. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, możesz dołączyć do grona patronów kanału, dzięki czemu otrzymasz dostęp do ekskluzywnych materiałów i bonusów. Myśląc o Indiach, zapewne masz przed oczami piękne obrazki starożytnych zabytków, dzikiej przyrody oraz uśmiechniętych ludzi. Do tego zapachy aromatycznych przypraw i otoczka mistycznej kultury. Tak przedstawiają ten kraj katalogi biur podróży, programy telewizyjne i celebryci. Jednak na miejscu rzeczywistość okazuje się całkowicie inna. Wszechotaczający brud i trudny do wytrzymania fetor. Fatalne warunki sanitarne. Niewyobrażalne tłumy, z którymi musisz się na co dzień mierzyć na ulicach. Żebracy i masa absurdów, o których nawet Ci się nie śniło. Zapraszam na serię filmów, w których pokażę Wam, jak wygląda prawdziwe życie w Indiach bez cenzury. Jaipur to pierwsze planowane miasto Indii, założone w 1727 roku przez Maharadżę Sfai Jai Singha II. Najbardziej ikonicznym budynkiem jest Hawa Mahal, zwany jako Pałac Wiatrów. To 5-piętrowy budynek z tysiącami kratowniczych okien, które umożliwiały królewskim kobietom obserwowanie ulic bez bycia widzianymi z zewnątrz. Znajduje się tutaj również jedno z najstarszych i najlepiej zachowanych obserwatoriów astronomicznych na świecie. Jak widać na starych filmach zapanowania Brytyjczyków, Jaipur był całkiem czystym i uporządkowanym miastem. A co zostało dziś z wielkiej potęgi Maharadżów? Na każdym kroku możemy poczuć potęgę i bogactwo kultury, która zbudowała to miejsce przed wiekami. Jednak panuje tutaj typowy indyjski nieład. Wszędzie zalegają śmieci określone odpowiednimi zapachami. Zapraszam więc na film, w którym pokażę Wam lokalny klimat i najważniejsze zabytki regionu, takie jak Fort Amber, Pałac na wodzie czy Świątynia Małp. Po 6 godzinach pociągiem, który miał jechać 4 godziny, udało się dotrzeć do Jaipuru. Piękny pokój za $10, nie ma okna, no bo w sumie po co, nie? Tak tu nie ma czego oglądać. No i są tam na przykład grzyby na ścianie, można sobie zeskrobać, zjeść, nie? Czy do herbaty dosypać. Naprawdę elegancko. Myć się nawet nie trzeba, bo w sumie nie ma gdzie, bo woda jest zimna i nie ma prysznica. Po szybkim odświeżeniu w hotelu ruszam w teren. Jaipur nazywany jest różowym miastem ze względu na różowe fasady budynków i murów miejskich, którymi otoczona jest jego zabytkowa część. Dlaczego akurat kolor różowy? W 1876 roku Maharadża Ram Singh kazał pomalować miasto na kolor różowy, który w tradycji hinduistycznej oznacza gościnność, z okazji wizyty brytyjskiej królowej Wiktorii. Swoją drogą już za kilka dni ma tutaj przyjechać prezydent Francji, więc zobaczymy, jak teraz Hindusi przygotują się do tej wizyty. W hinduskich świątyniach wydawane są darmowe posiłki dla wszystkich potrzebujących. Mimo to na każdym kroku spotkamy żebraków, którzy nie przepuszczą okazji, aby poprosić białego turystę o parę rupii na jedzenie. Widzę, że poczynili jednak tutaj pewne postępy ekologiczne, gdyż żywność wydawana jest w ekologicznych, biodegradowalnych naczyniach,
które i tak z przyzwyczajenia każdy wyrzuca pod siebie, gdzie popadnie i lądują one pomiędzy wszelkimi innymi odpadkami. Na targowisku są tutaj wszędzie olbrzymie wory z przyprawami i aż w powietrzu to się unosi. Pieką oczy i nos od chili. Tak, gdyby sobie kupić taki jeden worek, starczyłoby do końca życia. Jest też mnóstwo kurkumy, kary, imbiru. Tak jak ktoś ma schody do domu na górę. No po pijaku nie chciałbym tam wchodzić. Powrót do domu nabiera innego znaczenia z takimi schodami. Że zapomnijcie, że tu się ktoś na przejściu zatrzyma. Po prostu trzeba się pchać między auta i tyle, no. Nie ma innej opcji. Pomimo, że jest 20 stopni, nocą temperatura spada no, nawet do 12, tak dużo psów jest poubieranych właśnie w takie kubraczki. Żeby im nie było zimno. Nawet kozę widziałem ubraną. Więc dbają o zwierzęta. Which country? Oh, dzień dobry dzień. Excuse me. Za mną jest teraz Pałac Wiatrów, czyli tutaj jedna z największych atrakcji Jaipuru. Jest tutaj mnóstwo straganów i upierdliwych sprzedawców, którzy na każdej chwili czepiają się, żeby coś u nich kupić, że wracy chcą pieniędzy i o dziwo mówią po polsku. Mówią tutaj po polsku nawet. Więc teraz będę mówił, że jesteśmy z Estonii. Myślę, że estońskiego nie znają. W Jaipurze jest nawet metro i zobaczcie, jaka jest kolejka do kasy, żeby kupić bilety, a jaka jest kolejka do automatu. Są 3 osoby, które akurat podeszły, bo widziały, że my przed chwilą kupiliśmy, ale nie było tam nikogo. Wszyscy kupują w kasie normalnie, a można płacić tutaj gotówką, bo w sumie kart nawet nie przyjmuje ten automat. Bilet na metro kosztuje tylko 50 groszy. Indyjska toaleta publiczna w nowo otwartym metrze. Zostało otwarte 3 lata temu. Wygląda to tak. Oczywiście film nie odda smrodu, jaki tu panuje. Pierwsza kolacja w północnych Indiach i jedzenie tutaj się diametralnie różni od tego, co jest na południu. Ja najlepiej lubię thali. Thali jest to po prostu taki zestaw podawany zwykle na metalowej tacy, czasem na liściu bananowca. I mamy tutaj kilka potraw. Jest to zawsze podawane z ryżem. I są jakieś pieczone placki, czasem w kilku wersjach, tak jak nawet tutaj. Tego też będzie oczywiście co restauracja, to całkowicie inna wersja. Są wersje takie bardziej okrojone, bardziej rozbudowane. To jest taka jakby tutaj opcja najbardziej wypasiona w tej restauracji. I koszt tego wszystkiego, co tutaj widzicie, to jest niecałe 10 zł. Więc oprócz tutaj 3 rodzajów kary, mamy jeszcze taką sałatkę w postaci rzodkiewki i papryczki. Zwykle dają cebulę, jako że ja nie chciałem cebuli, to dali mi rzodkiewkę. Jest kurt, czyli jogurt, tutaj widzę jest posypany mocno kminem. Słodkie ciasteczko na koniec na deser. Ryżowa kulka w miodzie. Bardzo dobre, polecam, bo mówię, co knajpa to smakuje to inaczej, jest zupełnie inny zestaw. No i ważne, że jest tanio. To danie było najdroższe z całej karty. A jest wystarczające do tego, żeby w opór naprawdę najadły się nim 2 osoby. No i było oczywiście bardzo pyszne. Naprawdę jest tutaj sporo ciekawych rzeczy, które pomimo powiedzmy tego syfu, który jest na ulicy, to kuszą, żeby je zjeść. 2 osoby za 500 rupii są tu się w stanie wyżywić cały dzień. Nie ma tu takiego zdzierstwa jak w Polsce czy ogólnie w Europie, że do posiłku zapłacimy za kawę 20-30 zł. To są to naprawdę sprawy groszowe. Kawa będzie kosztowała 1-2 zł. Knajp tu nie brakuje, wystarczy chodzić tam, gdzie dużo ludzi. Na pewno się niczym nie zatrujemy. Nie ma się czego obawiać. Mamy wesele indyjskie. Tak to tutaj wygląda. No, bogato, nie ma co. Jest bus z przekąskami, jedzeniem, napojami. Chyba pan młody jedzie na koniu. O. Sprzedawcy Betelu.
W ogóle jakie to są emocje przy handlu, to jest chyba jakaś licytacja. Jak on się drze. No i oczywiście małpy. Są tutaj wszędzie. O krótkim rekonesansie pokażę wam teraz, co najlepszego do zaoferowania ma to miasto. A do zaoferowania ma naprawdę dużo, więc jeżeli planujesz zwiedzanie Jaipuru, musisz stanowczo przeznaczyć na to więcej niż jeden dzień. Pierwsze kroki kieruję do symbolu miasta, czyli Pałacu Wiatrów, który kształtem przypomina koronę Boga Krishny. Został on wybudowany w 1799 roku dla żon i konkubin Maharadży, który nie chciał, aby żaden mężczyzna poza nim podziwiał ich wdzięki. Pałac posiada więc 953 okna, przez które kobiety mogły oglądać świat, będąc niewidoczne dla ludzi z zewnątrz. Ze szczytu pałacu rozciąga się też przepiękny widok na cały Jaipur. Dziś za opłatą możemy wejść do miejsca, które kiedyś było niedostępne dla zwykłych śmiertelników. Jeżeli planujesz zwiedzić zabytki Jaipuru, najlepszą opcją będzie zakup kombo biletu, na którym możemy odwiedzić najważniejsze atrakcje miasta w niższej cenie. Tu za wejście do Pałacu Wiatrów my zapłacimy 200, oni zapłacą tylko 50. I jest tutaj też bilet combo do wszystkich tutaj atrakcji. Mamy Pałac Amber, właśnie ten fort, tutaj Pałac Wiatrów, Muzeum Albert Hall, czy jakieś ogrody i za to zapłacimy 1000. I myślę, że to jest dobra cena, bo do samego Amber Pałac bilet kosztuje 500. No i mamy cały dzień, żeby to wszystko sobie zobaczyć. I oczywiście już przy pierwszej atrakcji tłum przewodników, którzy oferują swoje usługi. 300 rupii za oprowadzenie po pałacu. Że trzeba też uważać, bo oni tu wszyscy tylko proponują coś, aby wyciągnąć hajs. Pałac jest niewielki i pozbawiony jakiegokolwiek wyposażenia. Pełen jest za to natomiast natarczywych sprzedawców i przewodników. Jeżeli jesteśmy posiadaczami kombo biletu, można obejrzeć. W przeciwnym razie uważam to za stratę pieniędzy. O ile z zewnątrz prezentuje się imponująco, tak w środku nie ma za wiele do zobaczenia. Kolejnym obiektem z kombo biletu jest najstarsze na świecie obserwatorium astronomiczne Jantar Mantar, wzniesione na początku XVIII wieku z inicjatywy Maharadży Jai Singha II, znanego z zamiłowania do astronomii. Znajduje się tutaj m.in. olbrzymi zegar słoneczny i 17 instrumentów pomiarowych. Tutaj trwają takie gorączkowe przygotowania, jest malowanie, odnawianie. I to nie dlatego, żeby było czysto, że to trzeba zrobić co jakiś czas, tylko za tydzień jest Dzień Republiki Indii i ma tutaj gościć prezydent Francji, ma odwiedzić to miejsce. Teraz pokazać się z dobrej strony, no ale czemu robią to tydzień wcześniej? Ano, żeby znowu syfem nie zdążyło zarosnąć, więc przez tydzień może to się utrzyma w takim stanie dobrym. Zobaczcie, jak oni tutaj szorują mury. Tak naprawdę pierwszy raz coś takiego widzę, żeby oni cokolwiek czyścili. To jest wszystko, tędy będzie jechał prezydent Francji. I dlatego trwają takie porządki, czyszczenie, malowanie. Ale już tu za bramą może być syf, pewnie to będzie zamknięte i tu już może być. Zobaczcie, tutaj jest kibel. W ogóle jest smród niesamowity. To wszystko to są szczyny, to co tutaj widać, przelewa się, ale tego prezydent nie zobaczy. O, tam chłop szczy pod siebie. Tego prezydent nie zobaczy, bo zamknął te drzwi i będzie dobrze, nie? To szkoda, że całą tą strefę pałacową, no to dali tak zaśmiecić. Są tu jakieś sklepy, w ogóle wysypiska śmieci, toalety publiczne. Kolejnym punktem z kombo biletu jest wieża Isarlat. Jest to najwyższy punkt starego Jaipuru. Wejście na górę jest krętą ścieżką, nawet nie schodami, bo schody zostały tutaj jak gdyby... O kurwa! Już chyba 5. raz rozbiłem głowę. I na górze mamy panoramiczny widok, 360 dookoła. Ale fajnie, tu można sobie właśnie pooglądać z góry, jak to wszystko wygląda w centrum. I faktycznie jest dość różowo, jest dużo różowych budynków. Do starego Jaipuru prowadzą właśnie takie piękne zdobione bramy. Kiedyś to było to wszystko otoczone murem obronnym. Tylko niestety zbliżają się wybory, no i wszędzie wiszą te plakaty wyborcze, które tu wszystko szpecą. I też widać, że politycy lubią się tu podpierać religią, czyli dokładnie tak jak w Polsce, bo po prostu mają różnych tam bogów na tych plakatach i te plakaty wiszą normalnie na świątyniach. Jest teraz spokojnie ze 25 stopni, jest już dość gorąco, ale psy jeszcze chodzą w kubraczkach zimowych, bo nocą temperatura tutaj może spaść do nawet 10 stopni, więc psom może być wtedy zimno. Teraz kierujemy się do jego muzeum głównego Jaipuru, Albert Hall, które mieści się w starym też pałacu.
I tutaj już jest właśnie brama pałacowa. Muzeum zostało zainaugurowane w 1887 roku. Tutaj bogata kolekcja sztuki, broni, no i ogólnie zabytków kultury charakterystycznej dla Rajasthanu. Kazano mi tu schować kamerę i aparat, bo nie można, gdyż jest 12 000 rupii kary za używanie. Telefonem niby można nagrywać. Do przejazdów najlepiej używać aplikacji Rapido. Dzięki temu zamówimy sobie rikszę za cenę taką, jaką jest ona warta. Ewentualnie nawet jak nie ma nikogo, to sprawdzimy, ile dany przejazd kosztuje. I do Fortu Amber właśnie jest to tylko 130 rupii, a normalnie tutaj oni żądali 500. Tylko że oni tu mają też taką przypadłość, że zawsze dzwonią. Zawsze wcześniej dzwonią, no i coś tam marudzą, a że w większości nie zna angielskiego, no to nie wiesz w ogóle, co on chce i się człowiek tego denerwuje, więc lepiej nie odbierać, tylko po prostu czekać. I miasto ma ponad 3 miliony ludzi, a analfabetów jest tutaj ponad 80%. Tak więc no to się przekłada i na znajomość angielskiego i na inne aspekty tutaj życia. Aczkolwiek ci, którzy pracują przy turystach i próbują nam coś sprzedać, to oczywiście angielski świetnie znają, a nawet polski, co się okazało. Umiał poderwać dziewczynę po polsku, umiał coś sprzedać. Pałac Amber jest to kompleks pałaców, fortyfikacji naprawdę olbrzymi. Tutaj spokojnie kilka godzin można byłoby poświęcić, żeby to wszystko zwiedzić, każdy zakamarek. Z tym miejscem oczywiście związana jest kultura. Tutaj mieszkali maharadżowie. Tutaj były kręcone niezliczone filmy, teledyski Bollywoodu. To górka jest niewielka, 5-10 minut podejścia. I można wyjechać na słoniu. To jest koszt 1100 rupii, czyli jakieś tam 55 zł. Jeżeli ktoś lubi męczyć słonie, to może to zrobić, ja oczywiście nie polecam. Można też wjechać sobie meleksem, motorem. Jest mnóstwo tutaj możliwości. Do tego miejsca można sobie wejść za darmo. Tutaj nie potrzebujemy żadnego biletu. Bilet jest dopiero, aby wejść do środka. W części płatnej nie ma za wiele do oglądania, chociaż sam pałac jest olbrzymi i można łazić po nim cały dzień. Pomieszczenia są jednak puste i tylko gdzieniegdzie można znaleźć pozostałości dawnej technologii i wyposażenia. Fort został zbudowany w XVI wieku i prezentuje typową architekturę obronną Rajasthanu, łączącą wpływy hinduistyczne i muzułmańskie. Do czasu budowy nowego pałacu, który pokazywałem wcześniej, fort był siedzibą władców i ich rodzin. Oprócz kwater mieszkalnych znajdowały się tutaj pawilony audiencyjne, urzędy i ogrody. Całość kompleksu otoczona była olbrzymim murem z wieżami strażniczymi. Po tym wszystkim można sobie dziś też pochodzić zupełnie za darmo. Tutaj są takie olbrzymie kadzie, w których kiedyś gotowano zupy, pewnie dal. Zobaczcie, jakie to jest duże. Moja ręka jest tutaj mała, już mnie nie obejmuje. Kolejnym ciekawym fortem, który warto odwiedzić, jest Fort Nahargarh z XVIII wieku. Rozciąga się tutaj piękny widok na cały Jaipur, zwłaszcza o zachodzie słońca. Znajduje się tutaj również wielka studnia schodkowa, a cały teren zamieszkany jest przez stada małp. Kolejnym miejscem z combo ticketu jest Galeria Sztuki przy metrze. Normalnie bilet kosztuje tutaj 100 rupii. Przy dworcu jest oczywiście też publiczna toaleta. Tutaj chłopy sobie stoją i szczą. No i ta cała woda, która tutaj ścieka, to jest po prostu mocz, który się wylewa z przepełnionych tam zbiorników na fekalia. Sam dworzec nocą naprawdę wygląda ładnie, nie ma co. Kolejne miejsce z combo ticketu, ogrody Vidyahar, czy jakoś tak. Wreszcie jakieś miejsce, gdzie nie ma tłumów. Ogrody może pięknem nie powalają, ale przynajmniej można odetchnąć tutaj na chwilę od zgiełku miasta i dźwięku wszechobecnych klaksonów. Znajduje się tutaj również luksusowa jak na warunki i ceny indyjska restauracja, w której miejscowi chętnie urządzają wesela. Po krótkim odpoczynku ruszamy więc do kolejnych królewskich ogrodów. Idziemy teraz do ostatniego punktu z combo biletu. Pod murem ogrodów pałacowych płynie rynsztok. No tutaj biedny ptaszek próbuje chyba sobie coś do jedzenia złowić.
I tam w środku było wystawionych kilka doniczek z wodą, gdzie ptaki, w ogóle wiewiórki i wszystko tam po prostu piło tą wodę, no bo te zwierzęta nawet nie mają gdzie się napić. Oni tu skazili wszystkie źródła wody, wszystko wygląda to, co jest naturalne, właśnie w ten sposób w okolicy miast. Tu widać, że cała ta droga to była kiedyś po prostu otoczona murem, no to wszystko należało do pałacu. Tych pałacy tutaj jest naprawdę od groma, że ciągle gdzie się nie idzie, jedzie, jest jakiś pałac, czyli musiał to być bardzo bogaty region. Po upadku tej cywilizacji doprowadzili to do takiego stanu. Dobrze, że jest to jakoś tam jeszcze remontowane, utrzymywane, żeby się nie zawaliło. Bo naprawdę dziedzictwo takie kulturalne, to Indie mają jak dla mnie numer 1 na świecie. Tutaj w każdym miejscu coś ciekawego zobaczymy. Tutaj w każdym miejscu dotykamy historii. Żeby to było bardziej przyjaźnie, to byliby jednym z topów na świecie, a nie jakiś tam Paryż. Jest tutaj tanio, jest tutaj pięknie, tylko no brakuje może trochę takiej infrastruktury jak dla nas. Ale w sumie, czy jest im to potrzebne? Są najludniejszym krajem świata. Turystyka wewnątrzkrajowa tak jest na bardzo wysokim poziomie, a im ten standard pasuje. I tak to wygląda już takie życie poza centrum Jaipuru. No i tutaj niczym dziwnym też będą przechodzące przez drogę kozy, krowy, a nawet słonie. Czysta do wielbłądów. Naprawdę jest wszystko. I o ile w mieście jest właśnie taki gwary Hermider, ale wystarczy odjechać już naprawdę kilka kilometrów dalej, zaczyna się inny świat i to mi się naprawdę już podoba. Sisodia Garden to kompleks królewskich ogrodów położony 10 km od centrum Jaipuru. W 1728 roku Jai Singh zbudował ten ogród dla swojej ukochanej. Jest to niewątpliwie najczystsze i najlepiej utrzymane miejsce w Jaipurze, jakie widziałem. I warto tu przyjechać, aby odetchnąć nawet jeżeli nie mamy kombo biletu. Jest to też popularne miejsce do sesji zdjęciowych czy nagrywania teledysków, ale opłaty za możliwość fotografowania zwalają z nóg. Za 5000 rupii mogę przeżyć spokojnie tydzień w Indiach. A to jest taka altanka ogrodowa, którą Maharadża zbudował dla swojej królowej. No u nas mało kto ma tak duży dom, a to tylko altanka przy ogrodzie. No pięknie zdobiona, pięknie odnowiona i u góry są bardzo fajne takie pusty rynien w kształcie głowy krowy. To właśnie altanka dla królowej z drugiej strony i tu widać właśnie po tej stronie, że jest ten budynek odnowiony, a po lewej mamy w stanie oryginalnym. Nie, tego nikt nie odnawiał, także widać, że się wali, no ale też ma to swój urok. Naprawdę wygląda pięknie. Tutaj zdaje się, jakby ktoś mieszkał, a tutaj suszą się krowie placki na słońcu, na murku przy drodze i używane jest to do opału. Drewna tutaj może nie brakuje akurat w tej okolicy, ale widocznie to pali się lepiej. A może nawet pod kuchnią, z której później jecie te pyszne obiady. Wystarczy wyjść za miasto i na każdym kroku spotkamy tu pawie. Akurat to są za krzakami, ale jest ich naprawdę dużo. Pawie, papugi. I tu wszędzie są śmieci, płynie rynsztok. No i te zwierzęta muszą w tym wszystkim żyć. Nie mają wyjścia. A szkoda, o tu jakiś piękny ptak też przyleciał. Powiem szczerze, że jest tu więcej zwierząt ciekawych. No, ten jest akurat za krzakami, więc też go słabo widać. No, jest tu więcej zwierząt niż w rezerwatach, za które się płaci grube pieniądze, żeby coś zobaczyć, a ostatecznie nic tam nie ma. Zobaczcie, jak tutaj miejscowa ludność, mimo że biedna, współgra z przyrodą. Są takie zawieszone stare garnki na drzewach. I to są chyba domki dla ptaków albo wiewiórek. Święte krowy. Jest też święty byk. Takie wiejskie życie. Tutaj. Mają całkiem fajnie, nie ma to tamto. Pies kopie norę. Pod sklepem uwiązany cielak. No tu w ogóle będzie ciężko przejść, tyle ich jest. No ale jakoś samochody jeżdżą, widzę tak. Widać, że też zrobili tutaj rezerwat leopardów. No ale z tego, co ludzie piszą w internecie, no to są tam jakieś te koty, ale zamknięte na dość małej przestrzeni i ma to niewiele wspólnego z prawdziwym życiem, czy nie daj Boże safari, więc
raczej atrakcja nie dla nas. I wstęp do tego rezerwatu kosztuje 1150 rupii za osobę. Niedawno Lampard przyszedł po prostu do czyjegoś pokoju i się tam zagnieździł w mieście Jaipur i musieli go usuwać. Więc przy odrobinie szczęścia być może uda się tutaj spotkać Lamparta za free. No i to jest przeżycie. W wiosce pod lokalnym sklepikiem malutki reset w otoczeniu psów, krów, małp. I tak można sobie tutaj coś wypić, zjeść za 2 zł. Kupiliśmy sobie świeże banany, limka. No i przyglądają się krowy, które chyba mają ochotę je zjeść. A tam stoi wielki byk dalej. Że to są prawdziwe Indie. Nie to, co pokazują te wszystkie biura podróży i pseudoprzewodnicy. Wystarczy właśnie po prostu pójść sobie samemu gdziekolwiek. I co mi się podoba, że tu jest przede wszystkim bezpiecznie. Tu zobaczcie, jak kobiety pracują. Facet tam tylko na górze przyjmuje, a kobiety układają kamienie, mieszają zaprawę i podają. Tu jest równouprawnienie prawdziwe, nie to co w Europie. Baby chciały równouprawnienia, ale na budowę to nie pójdą. Do kopalni nie pójdą. Ale na dyrektora tak, to musi być porówno. W Sejmie musi być porówno. Na budowę nie. W Jaipurze kilkanaście lat temu został nagrany przez National Geographic świetny serial przyrodniczy Małpi Gang. Opowiada on o perypetiach kilku rodzin małp, które żyją w mieście. Kierujemy się teraz do tak zwanej świątyni małp, która jest zamieszkana przez setki makaków, gdzie kręcone były właśnie sceny do tego serialu. Ale po drodze spotykamy również grupę dostojnych langurów. W odróżnieniu od wścibskich i często agresywnych makaków, tych małp nie należy się obawiać. Nie kradną one jedzenia i nie wskakują na głowę. Ale jeżeli poczęstujemy je bananem czy orzeszkiem, chętnie przyjmą. Dziś małpy nie są jednak głodne, gdyż jest wielkie święto Lorda Ramy i wszystkie zostały z tej okazji nakarmione dosyta. Weszliśmy do świątyni małp. Byłem tutaj 6 lat temu. Nie było tu ani jednej osoby. Teraz miejsce jest skomercjalizowane, jest płatne. W ogóle był tutaj problem, żeby wejść, bo gościu zobaczył aparat i zażądał pieniędzy za ten aparat. No i turystów jest tutaj naprawdę dużo. Nawet całe pompowane dziunie widać z wycieczek. 6 lat temu było to najlepsze miejsce w Jaipurze i bym wam z chęcią je polecił. Tak teraz powiem, że nie ma tu po co przychodzić. Jest tak skomercjalizowane. Wszędzie jacyś naganiacze oferują zdjęcie z małpą na ramieniu, że on ją zanęci, tylko dasz mu parę rupii, albo że fałszywa ceremonia. No to jest jakiś normalnie cyrk, po prostu wyłudzają tu pieniądze. Musicie uważać w tej świątyni na fałszywych świętych. Ten właśnie tutaj prowadzi, bo zaraz zechce dokonać rytuału i wyciągnąć pieniądze. I to tak działa, że oni właśnie prowadzą takie kapliczki. Chcą, żeby tam wejść. Krishna, we know. I teraz taką bransoletkę zechce zawiązać. I chce wiązać takie bransoletki i później zrobić kropkę. No i później żąda datku na świątynię. I to nie będzie datek 100 czy 200, tylko kilka tysięcy. Wiele lat temu właśnie zostałem tak raz nabrany. Oczywiście nie dałem pieniędzy, ale później się wywiązała awantura przez to. Więc trzeba uważać. Tak więc nie dyskutujcie z fałszywymi świętymi, bo to tylko doprowadza do wyciągnięcia pieniędzy. Jestem zawiedziony tym miejscem. 6 lat temu był tutaj spokój. Zobaczcie, co jest teraz. Plakaty wyborcze. Stragany, wszelkie maści naganiacze proponują, że złapią małpę i zrobią ci zdjęcie z małpą, oczywiście za pieniądze. W ogóle wstęp tu jest płatny, 100 za osobę plus 150 za możliwość nagrywania. Fałszywi mnisi oferujący fałszywe rytuały za pieniądze, no to jest coś strasznego. Komercjalizowali piękną świątynię. No i dobra, małpy tu niby są i tu proszę, kolejny, który kombinuje, że zrobi zdjęcie z małpą. Teraz zobaczcie zdjęcie, jak to wyglądało 6 lat temu. No i po pierwsze nie było tu takiego syfu. Tu się wszędzie kąpały małpy. A zrobili tu szambo, po prostu zrobili szambo. Dużo przyjemniej było na drodze do tej świątyni, gdzie też było mnóstwo małp, a nie było takiej komerchy i takiego syfu. I tutaj można się umyć. To miejsce dokładnie pamiętam, właśnie z poprzedniej wizyty. Tu było dużo więcej wody, przede wszystkim nie było tego syfu i szamba, który jest teraz. I małpy skakały tu z tych dachów dookoła, właśnie do tej wody, robiąc salta. I sobie tutaj pływały. No coś pięknego było patrzeć na te bawiące się małpy
A teraz jest tu mnóstwo tych pseudoprzewodników i zrobili po prostu taki syf. Biorą pieniądze za wejście tutaj, więc powinni to sprzątać. Strażników od cholery. Zamiast siedzieć i oglądać w telefonie te TikToki, to po prostu ruszyliby dupy i to posprzątali. No i okazuje się, że co drugi spotkany biały to Polak. Tego się w Indiach nie spodziewałem, no ale no w sumie Polaków się można spodziewać wszędzie, ale podczas poprzednich pobytów no to nie spotkałem nigdy Polaków. A wniosek z tego taki, śpieszmy się oglądać piękne miejsca, bo tak szybko odchodzą. To miejsce to było jak gdyby z mojej pierwszej podróży do Indii najmilsze doświadczenie. Najmilej to wspominałem do dzisiaj, dopóki nie przybyłem tu ponownie. A teraz jest to no, obraz nędzy i rozpaczy. No i panorama Jaipuru. No i tam wszędzie słychać na dole muzykę, wszędzie są dzisiaj imprezy, bo jest święto, urodziny Lorda Ramy. Wszędzie powiewają pomarańczowe chorągiewki, flagi. Tam, gdzie kończy się miasto, tam zaczynają się śmieci. I po prostu jest, no każdy z tych domów wyrzuca wszystko za ulicę i jest jedno wielkie śmietnisko. Hop. Podczas gdy młodzież w Polsce pije piwo albo przegląda TikToki, tak tutaj zauważcie, że młodzi faceci puszczają latawce po prostu. I to jest bardzo popularna rozrywka w Indiach, nie tylko tutaj. Jedzie mobilna platforma dyskotekowa, indyjskie Love Parade. O, małpa jest zainteresowana. Chyba pójdzie na imprezę potańczyć. Jeszcze jest młoda godzina, więc na razie tam ludzie nie idą, zbiera. Rozgrzewka przed indyjską Love Parade. Już pierwsi tancerze się zbierają. Cała ciężarówka wypakowana głośnikami. Jedzie w środku DJ i widzę, że małpy zainteresowane. Chyba pójdą na imprezę. Więc dzisiaj z okazji święta pozakładali właśnie odświęte stroje, takie turbany. No i jedna wielka fiesta, no kurde, coś jak na Sylwester. O, i krowa wyszła na bramę tutaj. Nie wiem, jakim cudem ona to zrobiła. Skąd ona się tam wzięła? Taka tam zwykła noc w Indiach. Tutaj na każdym kroku czeka na ciebie coś niezwykłego. Więc dzisiaj już naprawdę się dziewczyny odświętnie ładnie poubierały. A nie jest to co na co dzień. Co tu się dzieje? Dostałem darmowe jedzenie. Chodź do środka, zapraszam. Jest jakieś ciastko. Indyjskie święto Boga Ramy. No nic, zjem. Boga Ramy. Tutaj kareta dla Maharadży. Totalny chaos, co tu się wyrabia? Jedna wielka impreza, wszędzie gra muza. Ludzie tańczą, bawią, śpiewają, jadą, idą, leżą. A w Polsce wszystkim przeszkadza, że gdzieś głośniej gra muzyka czy coś. Tu jest jeden wielki chaos, ja już nawet nie słyszę własnych myśli. I tak jest co 50-100 metrów. Kolejna kapliczka i impreza. Tutaj lokalny piekarz wypieka chleb. I to jest smak, nie? No i oczywiście już będą robić sobie z nami zdjęcia. Impreza po indyjsku.
Impreza po indyjsku. Tylko zauważcie, że tu jest 100% chłopa, nie jednej kobiety. Pałac na wodzie. Jedna też z najsłynniejszych atrakcji Jaipuru. Jestem tu nocą. Ale syf, który otacza tą promenadę, piękną promenadę, gdyby była zadbana, naprawdę mnie przeraża. No i smród, który się wydobywa z tej wody. Sam pałac świeci pięknie na środku. Widać, że są tu jakieś wraki łodzi, pewnie kiedyś można było do niego sobie popłynąć. Ta woda śmierdzi, promenada jest bardzo długa, piękna, tu w dzień są wszędzie jakieś stragany z jedzeniem, z napojami, z lodami. Obiekt kilkuletni często wygląda, jakby miał kilkadziesiąt lat albo w ogóle był sprzed II wojny światowej. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu i już teraz zapraszam Cię na kolejny odcinek z Rajasthanu, który zaskakuje mnie coraz bardziej. Nie zapomnij oczywiście zasubskrybować kanału i zostawić łapkę i komentarz dla zasięgu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!